Mam wrzucone zawieszenie przód, mam wrzucony gwint, założone koło i wstępnie spasowane. Jest jedna rzecz, która jakby wkurza w czasie jazdy. Jest to zawieszenie tył i tym zajmiemy się w dzisiejszym materiale. Więc tak, to jest wszystko to, co chcę dzisiaj zrobić. Czyli to są tuleje belki tylnej, tuleje wahaczy, gumy stabilizatora oraz poduszka dyfra. Z poduszką dyfra jest taka sytuacja, że jak wrzucam wsteczny, czy tam wrzucam bieg do przodu, obojętnie co, to słyszę taki duży huk. I prawdopodobnie jest to z tej poduszki, bo jest ona zerwana. Więc zacznijmy od zejścia na dół, wam pokażę jak to wygląda, a potem od środka trzeba wyciągnąć fotele tył. Więc tak, tu mamy tulejkę jedną, od wahacza tu drugą. Belka jest mocowana w tym miejscu. To widać jest lekko krzywe nawet. Tutaj o, to sobie trochę naprostuję i wymienię. Tutaj zresztą widać jak to są kości psa, tak dog bone się to nazywa. Jest wykrzywiony, prawdopodobnie przez to, że ta tuleja jest mocno zerwana. I nie zwracajcie na to uwagi. Tu jest poduszeczka, ona jest, czekajcie, ona jest mocno, ale to mocno zerwana, więc też sobie ją wymienimy i tak. Więc zacznijmy od wyciągnięcia foteli tylnej kanapy, bo szpilka przechodzi tamtędy, właśnie ją trzeba wybić. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś ciężka naprawa, tylko coś prostego, bo nie zapowiada się. Dobra, bierzmy się. Tu mamy jedną śrubkę, tam drugą i po odkręceniu ich powinien fotel nam do góry wyskoczyć. Tattoo tears on my notepad, scribble regrets, broken halo on my nightstand, shadow threads, room so cold, ice on the walls I can't melt, heart heavy but I can't tell you how that felt. Falling, falling, where's the ground? Screaming, screaming, no one's around. A broken halo, that's all I got. A broken halo, falling around. Ashtray memories, smoke clouds my head. Dead dreams whisper from the edge of my bed. Tired of the mirror, it don't look back. Reflection cracked, everything fades so black. Single. Mały taki update, bo między tym co widzieliście przed chwilą a teraz minęło trochę czasu. Musiałem dokupić tutaj młotek 3-kilowy. Kupiłem też w razie czegoś nowe szpilki z nowymi nakrętkami, bo wcześniej nie mogłem tego po prostu wybić. Teraz młotkiem 3-kilowym jakoś poszło. Dobra, to taki mały krótki przerywnik. Zapraszam do oglądania dalej. A broken halo, falling around. Halo rusted, wings clipped tight. No sunrise, just endless night. Bury my hope in a shallow grave. Try to be safe, but I couldn't be. Miała być szybka wymiana tulei, jak wspomniałem, czyli tulei tej i tej. Wydarzyła się natomiast taka akcja, że z tą tuleją i to patrzcie, tu mam brzeszczot, no siłą rzeczy nie wejdzie. No i sytuacja jest taka, jakie opcje mogę mieć? Wyciąć lisicą, która nie wchodzi, wypalić, co w ogóle totalnie nie wchodzi w grę, przecinakiem próbować, chociaż ona ma 3 albo 4 mm grubości, ta ścianka to trochę to potrwa, i przycinać 3 albo 4 mm trochę zajmie, tak? Do tego dajmy, że na pewno druga strona będzie taka sama, więc tu skręcamy do jednej decyzji, którą już kiedyś robiłem w E36, czyli zrzucamy tylne zawieszenie.
Nie chciałem tego robić. No może chciałem, no nie ukrywam, trochę chciałem też to zrobić, bo takie założenie tych poliuretanów na auto jakoś mnie nie satysfakcjonowało. A tak sobie ściągnę cały wózek, śrubki w ocynk, blaszki w ocynk, wszystkie to co potrzeba. Ja się nie będę śpieszył z tym. W proszek pójdzie wahacz, pójdzie belka, dyfer polakieruję sam. Wymienię przy okazji przewody paliwowe, czyli zrobię taką kompletną renowację tylnego zawieszenia, żeby już tam nie zaglądać. Przy okazji wymienię gumy od półosi, bo też są zniszczone bardzo. Także nie ma tego złego, co dobrze by nie wyszło. Jak to mówią w sieci tuningu, dzwon podstawą tuningu. Tak tutaj taka mała, no nie nazwałbym tego fuck-upem, ale nieprzyjemna sytuacja powoduje, że idziemy za ciosem i zrzucamy wózek i robimy to tak jak powinno, tak jak szkoła przykazała. Wtedy temat tylnego zawieszenia będę miał zamknięty, z przodu też mam zamknięty, bo polakierowałem wszystko, wymieniłem, tylko ten stabilizator nieszczęsny czeka na montaż, ale z tym to się nie śpieszę. Wadą oczywiście tej całej roboty jest to, że auto uziemi. Ona będzie musiała tu stać, nic innego nie będzie mogło wjechać na ten czas. Ale trudno, mówi się trudno. Dzisiaj to postaram się zrzucić, porozkręcać, porozwozić do galwanizacji, porozwozić do malowania proszkowego i wtedy następnym razem już sobie to złożymy. Więc zmieniamy trochę ten materiał. Jak na początku mówiłem, że będzie wymiana tych tulei. Także skręcamy w stronę całkowitego wyjęcia wózka i na tym pewnie się ten materiał skończy. Jest jak jest, nie ma co się smucić, pamiętajcie, zawsze być może gorzej. Także trzeba wyciągać na pewno ze wszystkiego pozytywy, a tym pozytywem jest to, że będzie wszystko nowe. Jaram się. Do dzieła.
To by było na tyle dzisiaj. Wyciągnąłem sobie wózek, wyciągnąłem sobie dyfer z półosiami. Nie nagrałem niestety procesu wyciągania tego dyfra, ponieważ padłem na taki pomysł, że na moim podnośniku w kanale wezmę sobie ten dyfer, wyrównam z płaszczyzną podłogi, podjadę nim tu do końca i sobie wrzucę ten dyfer na posadzkę. Niestety prawda okazała się dosyć inna. Miałem całe szczęście takie, szczęście w nieszczęściu, że tata akurat wychodził z domu, no to zawołałem go i mi pomógł mi to wrzucić i od razu wrzuciliśmy tą belkę, przesunęliśmy tą belkę stamtąd, spod auta, tutaj, no i ona finalnie wylądowała tutaj. Jaki mały problem był? Widzieliście pewnie przebitki. Otóż tutaj próbowałem odkręcić imbusa, 2 nawet, no i 2 nie poszły i musiałem tą gumę wyciąć, ona i tak jest do wymiany, także spokojnie. Musiałem tą gumę wyciąć i przyspawać nakrętki, na nakrętkach przyspawanych już fajnie się odkręciło. I jaki jest plan teraz z tym wszystkim? Więc tak, ta część śrub, blaszek, takich innych idzie w ocynk, stab i te inne blaszki w proszek. I tak samo tutaj. Ja to rozkręcam całość. Co nowe, to nowe. Co w ocynk, to w ocynk. Śruby, nakrętki, co da się odzyskać, to odzyskamy. Wahacze, belka w proszek. Dyfer sam polakieruję i pokrywę dyfra sam polakieruję, ale śruby od dyfra też idą w ocynk. Te wszystkie gumy wiadomo. Wszystko ma być nowe. I zabawne w tym wszystkim jest to, że chciałem wymienić jedną tuleję, znaczy nie jedną, dwie, 6 tulei na tylnym zawieszeniu, a skończyły się na pełnym, kapitalnym remoncie. Może remoncie nie, ale renowacji nawet bym powiedział zawieszenia. Z czego się mega jaram, bo bardzo mnie cieszą. Kurde, lubię oglądać takie buildy, gdzie ludzie wszystko wymieniają na nowe, kładą śrubki w ocynku, nowe elementy. Jara mnie to niesamowicie i się cieszę, że ja też mogę to zrobić. Chociaż już w E36 poniekąd robiłem, tylko że tu chcę zrobić krok więcej. Chcę dodatkowo polakierować te wnęki i podwozie tam. Chociaż wydaje mi się, że jak patrzyłem tak pobieżnie, to nie będzie takiej potrzeby, ale w razie czegoś tak zrobimy. Dodatkowo zrzucę bak, zrzucę te wszystkie osłony tam, wszystko wyczyszczę. Także te auto od linii drzwi do tyłu będzie już nowe. Zobaczę jeszcze co z przewodami hamulcowymi, tymi, które idą od tutaj ściany, no nie wiem jak to wnęki, początku wnęki do samego początku, bo może też wymienię, bo te co są na wahaczach na 100% idą do wymiany na miedź. Więc tak, to będziecie widzieć w kolejnych materiałach. Na dzisiaj, jak wspomniałem, to koniec. Mam nadzieję, że w jakiś sposób fajnie się to oglądało i no widzimy się w kolejnych materiałach. Jaram się niesamowicie. Trzeba działać z tym E24. No bo kurde, taki progres, co zrobiłem z tym autem, zważywszy na fakt, że mam 160 km do tego wozu, a no progresuje ostatnio, no niesamowicie bym powiedział. Jaram się niemiłosiernie, naprawdę. Niemiłosiernie się jaram. Także tym pozytywnym akcentem kończymy to i widzimy się już w kolejnych materiałach z E24 i innych samochodów. Do zobaczenia. Siema.